Oczywiście wiekopomny sezon trwa dalej. W tym numerze biuletynu, 11 z kolei, prezentuje kolejne, trzecie nagranie z cyklu o nazwie „Kosmici w Emilcinie”. Tematem tego wydania jest obalenie absurdalnej hipotezy o mistyfikacji skośnookich ze wschodu, przedstawionej przeze mnie w numerze 9 biuletynu. Tak więc wskazane jest uprzednie odsłuchanie tamtego nagrania, aby dobrze zrozumieć szczegóły obalanej teraz hipotezy, a więc jednocześnie poszczególne elementy jej dokumentacji, które należałoby obalić lub się do nich odnieść. Dla przypomnienia powiem, że tę hipotezę sformułowała osoba z mojego kręgu w czasie jednego ze spotkań. Następnie poprosiłem tego sceptyka, autora tej koncepcji, aby przedstawił mi dokument z opisem swojej hipotezy, czyli pełną historię od A do Z, spójną logicznie. Sceptyk tego nie zrobił, ale przedstawił mi dokumentację do hipotezy, którą niedawno wspólnie przeredagowaliśmy i uzupełniliśmy. Dokumentacja uzyskana od sceptyka składa się z dwóch części. Pierwsza część zawiera 9 tez do hipotezy. Druga część zawiera 23 odniesienia do fragmentów filmu Odwiedziny, czyli u progu tajemnicy, rzekomo potwierdzających słuszność tej hipotezy, wraz z komentarzami jej autora. Tę dokumentację przedstawiłem w 9 numerze biuletynu. W oparciu o nią odtworzyłem scenariusz pełny historyjki, o który prosiłem sceptyka, używając jego słownictwa. Jest ona również w numerze 9 biuletynu, czyli w nagraniu H9, ale przytoczę ją teraz dla jednych celem przypomnienia tematu, a dla innych celem wprowadzenia w temat od zera. A więc tak. Wojskowi naukowcy z bloku wschodniego postanowili zbadać reakcję prostego człowieka na zjawisko kosmitów. W tym celu, prawdopodobnie bez zgody Gierka i partii komunistycznej, ale za zgodą wojska, czyli Ministerstwa Obrony Narodowej, a więc Jaruzelskiego, przygotowali i przeprowadzili inscenizację w pobliżu Emilcina. Zaprojektowali makietę pojazdu kosmicznego, scenariusz wydarzenia oraz stroje aktorów. Helikopterem przywieźli chatkę kosmitów wraz z całym oprzyrządowaniem, obsługą i osobami odgrywającymi rolę kosmitów. Chatkę zainstalowali na obrotowych filarach śrubach, na których ona spoczywała. Ponadto słupy te powodowały jej ruch w pionie w górę i w dół, a w górnej części słupy udawały wirniki. Dolna część słupów była schowana w krzakach, co zostało zarejestrowane na rysunkach zatwierdzonych przez Wolskiego. Do akcji zostali zaangażowani mali skośnoocy ludzie z Rosji. Byli to aktorzy lub naukowcy, grający rolę w tej mistyfikacji. Cała grupa badawcza czatowała na jakiegoś rolnika. Nie wiadomo ile godzin czy dni czekali na okazję. Jak dostali cynk o rolniku jadącym wozem, to ustawili aktorów na drodze. I zaczęli eksperyment badawczy, czyli inscenizację pojawienia się kosmitów. Prostota wyposażenia pojazdu oraz scenariusza świadczyła o ustawce zrobionej przez ludzi, dlatego brak było jakichś kosmicznych gadżetów, jak na przykład w naszych pojazdach kosmicznych. A więc tak, była windeczka na sznurkach, ptaki leżały na podłodze, rolnik badany był talerzykami, kosmici oglądali pasek, mieli twarze malowane na zielono, kosmita wkładał pałeczkę do dziurki. Po zakończeniu eksperymentu naukowcy szybko załadowali budkę i słupy do helikoptera dwuwiernikowego. Rolnik długo wracał do domu, bo oszczędzał konia. W efekcie synowie Wolskiego przybyli na polanę już po odlocie helikoptera. Helikopter ten przeleciał z budką nad wsią. Dziecko widziało helikopter i pilota za szybą, a jego matka słyszała helikopter. Taka jest ta historyjka, do której skrajny sceptyk nie zgłosił żadnych zastrzeżeń. Nawet się go specjalnie spytałem o to. Jeszcze zanim przejdę do obalania hipotezy, to zwrócę uwagę ogólną wszelkim sceptykom, również tym, których spotykam na różnych forach lub portalach, że zawsze jest jedyna prawda, a nie, że każdy ma swoją prawdę. Jeśli są dwa sprzeczne zdania co do zaistniałej sytuacji czy wydarzenia, to albo jedna osoba ma rację, albo druga. Ewentualnie obie osoby nie mają racji. Ale nigdy nie może być tak, że obie mają rację, że każdy ma swoją rację. Często sceptycy chcieliby, żeby tak było i dlatego bardzo często opowiadają jakieś totalne kocopały, licząc, że namieszają innym ludziom w głowach swoimi absurdalnymi wyjaśnieniami wydarzeń, czy jakimiś bzdurnymi wątpliwościami, albo zaciekłym rozwadnianiem tematu. A teraz do rzeczy. Hipoteza sceptyka jest bardzo prosta do obalenia, z racji fundamentalnego błędu w jej podstawach.
ale nie poprzestanę na obaleniu tego fundamentu. Po kolei przeanalizuję wszystkie tezy, a następnie chociaż niektóre odniesienia do filmu, a może nawet wszystkie. A to z tego powodu, że ludzie są różni i nawet 100% pewne dowody nie trafiają do wielu ludzi. A więc im więcej dowodów, tym lepiej dla sprawy. A ponadto, że będzie to niezły poligon przed trudniejszymi wyzwaniami emilcińskimi. Będzie to również dobra okazja do zaprezentowania wiedzy o kosmitach w Emilcinie i nie tylko, a także innych ciekawostek. Otóż fundamentem tej hipotezy jest stwierdzenie, że pojazd był umieszczony na słupach, a nie wisiał w powietrzu, bo to wynika wprost z rysunku, który Wolski zatwierdził. Sceptyk opisał to w tezie numer 5 we fragmencie. Chatka w rzeczywistości stała na ziemi, ale musiała być zainstalowana na wysokich słupach, aby udawać jej lewitację. Więc była ustawiona w krzakach, a ponad krzaki wystawały filary wyglądające na kosmiczne śruby. To wszystko, według sceptyka, widać ewidentnie na rysunku, który zatwierdził osobiście rolnik Wolski. Sceptyk mówi o tym również w 3., 4., 12. i 15. odniesieniu, szczególnie we fragmentach. Na tych kręcących się filarach śrubach chatka unosiła się i opadała o pół metra, co wywoływało dźwięk podobny do pracy silnika elektrycznego. Oraz chatka stoi na filarach schowanych w krzakach, ale dla zmylenia ofiary filary się kręcą, udając, że niby potrzebne to jest do lewitacji. W trakcie pierwszej prezentacji jego hipotezy, w trakcie spotkania w moim kręgu, o tą tezę szedł główny spór. Moje tłumaczenie w ogóle nie docierały wtedy do sceptyka, jakby był on w jakimś transie. Sceptyk powtarzał wtedy z uporem, że tak jest na rysunku. Tłumaczyłem mu, a raczej próbowałem do niego dotrzeć, że Wolski mówił, że pojazd był w powietrzu. Niestety sceptyk w ogóle mnie nie słuchał, tylko powtarzał swoje, ciągle, że tak jest narysowane. Pod jego wpływem inne osoby zaczęły mówić za nim to samo. I również zaczęły dostrzegać to na tej rycinie. A więc teraz obalam tę tezę do hipotezy, tezę numer 5. Po pierwsze, bazowanie przez sceptyka na jego odbiorze rysunku, który to rysunek dodatkowo jest nakręcony na filmie dokumentalnym z 1978 roku, czyli kiedy były marnej jakości nagrania telewizyjne, przez co traci obraz na szczegółach, a potem ten film jest przetworzony do nagrania YouTube, które często są złej jakości, a przy tym sceptyk mógł bazować na filmie gorszej jakości niż analizowany przeze mnie, to bazowanie przez sceptyka na jego odbiorze rysunku jest po prostu bez sensu. Sceptyk specjalnie, chyba w pełni świadomie, odciął się od najwiarygodniejszego źródła informacji, którym jest Jan Wolski. A rolnik ten zawsze powtarzał, że obiekt nie wylądował, tylko unosił się w powietrzu. Więc jeśli tak mówił rolnik zawsze, a rysunek powstał na podstawie relacji rolnika, to twierdzenie sceptyka, że ten rolnik zaakceptował rysunek z pojazdem stojącym na filarach i wnioskowanie z tego, że tak było, bo rolnik zaakceptował rysunek, jest szczytem absurdów, sprzecznym z wszelkimi zasadami logiki. I dziwię się do dzisiaj, że sceptyk sam się postanowił aż tak ośmieszyć takimi twierdzeniami. Ale tłumaczę to dwoma przyczynami. Raz, że jest to tak zwany skrajny sceptyk, więc w przypadku takich osób wszelkie racjonalne wytłumaczenia ich rozumowania i ich prób tłumaczeń przypadków tracą jakikolwiek sens. Po prostu w ich przypadku dochodzi do głosu ich ideologia kosztem logiki, obiektywnej oceny faktów oraz kosztem zdrowego rozsądku. A dwa, to ten sceptyk wyznaje zasadę, że każdy ma swoją prawdę i że on ma swoją prawdę, a ja mam swoją. Otóż, jak już mówiłem, uważam, że nie ma kilku prawd, ale jest jedna prawda. Albo pojazd stał na filarach, albo wisiał w powietrzu. I z relacji jedynego świadka jasno wynika, że wisiał, a więc na rysunku sporządzonym na podstawie jego relacji pojazd wisi i żadne słowa sceptyka tego nie zmienią. Oczywiście, sceptyk ma prawo mieć pretensje do rysownika czy do jakości filmu, ale musi przyjąć ten fakt, że pojazd wisi w powietrzu. I w tym momencie jego hipoteza jest obalona poprzez obalenie fundamentu, którym jest wyciąganie mylnych twierdzeń z rysunku. Nawiasem mówiąc, jedyne osoby, które tak niecelnie odebrały ten rysunek, to sceptyk oraz osoby znajdujące się pod jego wpływem. Uporałem się z tym. Absurdalna hipoteza została obalona w tej postaci, jaką ją zaprezentował skrajny sceptyk.
To była najmniej przyjemna część nagrania, gdyż byłem zmuszony tłumaczyć sceptykowi i osobom pod jego wpływem, że 2 plus 2 równa się 4, a nie 5. To było stresujące. Tłumaczenie tak oczywistych spraw. Tym samym kończę pierwszy dowód przeciwko tej hipotezie. Ale teraz będzie ciekawiej. Lećmy dalej z tym koksem. Podążajmy za resztkami z hipotezy sceptyka. Załóżmy, że pojazd faktycznie stał na słupach, a Jan Wolski tego nie zauważył i dał się nabrać. Czy było to możliwe? Kolejny, drugi, niezależny dowód 100% na błąd myślenia sceptyka ma podobny charakter do pierwszego, czyli również wynika z niesłuchania głównego świadka. Sceptyk twierdzi, że słupy stały w krzakach. Otóż myli się, gdyż Wolski wyraźnie mówił, że pojazd był przed drzewami ponad trawą. Nie było tam żadnych krzaków. A według relacji syna Wolskiego z trawy, która była bezpośrednio pod pojazdem, była, cytat, spędzona rosa. Czyli pod pojazdem nie było tam żadnych krzaków, tylko trawa. I nie mogło być tam krzaków również z tej przyczyny, że polana była łąką Wolskiego, używaną przez niego do wypasu zwierząt i zbierania siana, a nie była jakimś dzikim obszarem czy jakimś ugorem. Ten obszar łąki, gdzie wisiał obiekt, był wielokrotnie badany przez Blanie Bolnara i innych ufologów. Nagrania tego miejsca w stanie z XX wieku są na playlistach 14 i 14a, a więc każdy może obejrzeć tę trawę, ponad którą wisiał pojazd kosmitów i przekona się, że nie było tam żadnych krzaków. W tym celu szczególnie polecam arcyciekawy dokument z playlisty 14 o tytule Zdarzenie w Emilcinie. Dokumentacja o bliskim spotkaniu trzeciego stopnia z UFO w 1978 roku archiwum FN autorstwa Blani Bolnara z 1994 roku, udostępniony przez kanał Fundacja Nautilus. I tam od chwili 11:25 można obejrzeć dokładnie trasę dojazdu Wolskiego ku obiektowi, a od chwili 15:30 dokładnie widać trawę, ponad którą unosił się pojazd kosmitów. Nie ma tam ani jednego najmniejszego krzaczka. To jest po prostu łąka do wypasu zwierząt. Piękna, zieloniutka, wyjedzona przez zwierzęta hodowlane trawa. I potem, od momentu 29:20, jest pokazana, specjalnie ogrodzona palikami przez Blanie Bolnara, strefa trawy, ponad którą unosił się pojazd kosmitów. Co ciekawe, po wydarzeniu z kosmitami, w tej strefie przez wiele lat nie chciała rosnąć za bardzo trawa. A jeszcze starszym nagraniem braku krzaków, dużo ważniejszym od poprzedniego, jest fragment filmu UFO i kamień, reportaż o historii spotkania z UFO w Emilcinie z 1981 roku, fragment od momentu 13:28. Tam główny świadek, Jan Wolski, osobiście pokazuje miejsce, gdzie wisiał obiekt. Wskazuje powietrze ponad trawą, na której stoi. I dodatkowo, specjalnie dla skrajnego sceptyka, żeby sobie zapisał to nad łóżkiem, na ścianie, Wolski podkreśla, że obiekt, cytat, w powietrzu stał, nie wylądował na ziemi, tylko w powietrzu, koniec cytatu. Tu kończymy dowód numer 2. Ale lećmy dalej. Wsadźmy takie słupy w hipotetyczne krzaki. Czy można się dać nabrać, że pojazd lewituje? Przedstawiam trzeci, niezależny dowód, że skrajny sceptyk się myli. Wolski wyraźnie mówił, że w narożach te wiry były równej długości. Czyli takie krzaki by musiały być równiutko przycięte przez tych wojskowych naukowców, co jest niemożliwe, gdyż nie do przewidzenia było, skąd rolnik by na nie patrzył. Ponadto Wolski się przemieszczał wozem, a potem pieszo, więc przycięte krzaki nic by nie dały, bo patrzył na wiry pod różnymi kątami. Czyli trzecim dowodem 100% jest niemożność przycięcia krzaków w ten sposób, aby Wolski postrzegał wiry w narożach jako równej długości. Mało tych trzech dowodów niezależnych, przedstawiam teraz czwarty dowód 100%. Rolnik, gdy wsiadał na windę, to był prawie pod pojazdem i widział te wiry od dołu, więc tu fizycznie było niemożliwe ukryć słupy przed jego wzrokiem. Bardzo dobrze to widać na stronie drugiej komiksu na nagraniu Przybysze, komiks o wydarzeniu w Emilcinie w 1978 roku na playliście 14a. Komiks ten jest bardzo wiarygodny,
gdyż, jak już wspomniałem w nagraniu numer 9, narysował go ten sam rysownik, co te wszystkie rysunki z 1978 roku w czasie najazdu naukowców na Emilcin, czyli słynny Grzegorz Rosiński. Rosiński je rysował bezpośrednio słuchając Jana Wolskiego. A więc czwarty dowód 100% na obalenie hipotezy sceptyka to niemożność ukrycia słupów, gdy Wolski był pod pojazdem i widział wiry od dołu. Piąty dowód to taki, że krzaki musiałyby sięgać 3,5 metra w górę, co już nie jest krzakiem, ale niskim lasem. A to z tej przyczyny, że pojazd unosił się około 4,5 metra ponad gruntem, a wiry wystawały około 1 metr poniżej pojazdu, czyli w ogóle pojęcie polany przy tak wysokich krzakach, rzekłbym drzewach, w tym miejscu by straciło sens. Krótko mówiąc, panie skrajny sceptyku, ukrycie słupów w krzakach jest totalną bzdurą, wyssaną z palca. Jest to po prostu niemożliwe. A to wszystko wynika, te absurdalne pomysły, z jakiejś żarliwej wiary tego skrajnego sceptyka w nieobecność kosmitów na Ziemi, a nie z jakichkolwiek faktów. Sprawa rysunku pojazdu załatwiona, sprawa słupów w krzakach również. Lećmy dalej z tym absurdem. Kolejne dowody 100% pewne, dotyczące obalenia fundamentalnej tezy numer 5, mają charakter inżynieryjno-technologiczny. Otóż sceptyk twierdzi, że występowały następujące elementy mechanizmu słupów. Raz, że słup stał na ziemi. Dwa, że na słupie była zainstalowana część obrotowa, czyli wirniki. Trzy, że cała chatka z wirnikami poruszała się w pionie na tych słupach. Otóż proste wykonanie takiego mechanizmu w postaci zaobserwowanej przez Wolskiego jest po prostu niemożliwe. W tym przypadku odpada hydraulika, bo pompa ciśnieniowa byłaby bardzo słyszalna, to by nie było bzyczenie, jakie słyszał Wolski, ale warkot ogromny sprężarki do hydrauliki. Ponadto nie da się prosto tą metodą zasilania osiągnąć obracania. A więc jak nie hydraulika, to w słupie by musiał być napęd oparty na zębatkach czy łańcuchach, napędzany ogromnymi silnikami elektrycznymi. Ale tam było brak zasilania, a jeśli istniały wtedy agregaty prądotwórcze w komunizmie, to na pewno agregat byłby słyszalny. A więc szósty dowód 100% to brak możliwości zasilania mechanizmu napędowego konstrukcji, wywołującego tylko delikatne bzyczenie. Zaś siódmym dowodem 100% jest niemożność wykonania takiego mechanizmu. Słup by musiał mieć zawarty w sobie pancerny łańcuch albo zębatkę, który by podnosił i opuszczał regularnie całą konstrukcję, która razem z pasażerami ważyłaby ponad tonę. A więc sam napęd pancerny razem z pancernymi słupami wymagałby osobnego transportu i to nie helikopterem, ale dużym samochodem budowlanym. A ten by zostawił głębokie ślady na polanie i drodze. Na dodatek w słupie by musiał być osobny napęd poprzeczny do poprzedniego, aby obracać wirnikiem, czyli wirami. To jest niemożliwe do wykonania i stoi w sprzeczności z głoszoną tezą o prostocie inscenizacji. Takie coś to można by zaprojektować czy wykonać w jakiejś technologii kosmicznej ogromnymi środkami, co przeczy tezom sceptyka. To koniec siódmego dowodu 100%. Ale mam kolejny dowód 100% w tej kategorii technologicznej, sprawa sterowania tymi mechanizmami. To były czasy, kiedy komputery w bloku sowieckim, czyli komunistycznym, zajmowały ogromne pomieszczenia. W tym przypadku takie sterowanie odpadało. Zresztą technika przetworników cyfrowych wtedy, w komunizmie, to była branża kosmiczna raczej. Więc tu by mogło wchodzić jedynie sterowanie analogowe elektryczne, a to by wymagało osobnej sterowni do sterowania tymi napędami, zasilaniem, kablami do napędów, kablami do czujników. Zwróćmy uwagę, że tu by musiała być realizowana idealna synchronizacja poruszania pojazdem w pionie, na 4 niezależnych słupach, bo mała różnica w przesuwaniu, rzędu kilku centymetrów, spowodowałaby rozwalenie się całej konstrukcji w efekcie z ofiarami śmiertelnymi i to nie tylko wojskowymi, ale i być może zbadanym człowiekiem. A wtedy to by z tego była afera nie do zakopania pod dywan. Taki mechanizm sterowania we współczesnych czasach by był trudny do zrealizowania. A więc ósmy dowód 100% na absurdalność piątej tezy sceptyka to brak technicznych możliwości sterowania tym mechanizmem w tym przypadku w tamtych czasach. Na koniec tej sekcji mam dziewiąty dowód 100% przeciwko głównej tezie skrajnego sceptyka.
Z powodu tego, że cała okolica jeszcze tego samego dnia mówiła o tym, że Wolski spotkał kosmitów, że, cytat, Wolskiego UFO złapało, to następnego dnia uczniowie szkoły podstawowej nie zajmowali się w szkole nauką, ale tym wydarzeniem. W związku z tym dyrektor szkoły wezwał milicję. Milicjanci pojechali do Wolskiego i udali się z nim na łąkę. Tam wysłuchali relacji Wolskiego i dokonali jakby wizji lokalnej, obejrzeli ślady, miejsce wydarzenia. Gdyby tam była inscenizacja służb wojskowych ze wschodu, to by pozostały ślady po słupach unoszących ponadtonowy ciężar, a więc to by były potężne wgniecenia w gruncie. Ponadto by były wszędzie ślady towarzyszącej tej inscenizacji infrastrukturze oraz ślady ekipy technicznej i pojazdów. A milicja nic takiego nie widziała. Do tego stopnia, że milicjanci stwierdzili, że Wolski albo się upił, albo mu się to przyśniło na polanie. Milicjanci poważnie podeszli tylko do jedynego śladu, trawy zjedzonej przez konia, stąd ta ich absurdalna hipoteza. A więc 9. dowodem 100% przeciwko tezie o inscenizacji ze wschodu jest wizja lokalna miejsca zdarzenia dokonana przez milicję następnego dnia, która nie wykazała śladów inscenizacji. Brawo ja! Dobrze mi idzie. Naprawdę jestem sobą zachwycony. Przy tym obalaniu hipotez sceptyków jest niezła zabawa intelektualna. To mi się naprawdę podoba. Tak więc 5. teza do hipotezy została obalona, został z niej tylko kurz i pył, rozwiane na wietrze logiki. I załatwione są odniesienia numer 3, 4, 12 i 15. Jeszcze do odniesienia 3 dodam, że rolnik słyszał równomierny jeden głos z. Takie zygotanie, a nie żaden głos silnika. Ponadto rolnik kojarzył to zgotanie z ruchem obrotowym wirników, a nie z ruchem w pionie, jak to próbuje nam wmówić skrajny sceptyk. Zaś do odniesienia 15 dodam, że odnosząc się do rysunku, Wolski mówił w momencie 9:25, że pojazd był w powietrzu. Rzekomo skrajny sceptyk oglądał ten fragment ze zrozumieniem, bo go wymienił w dokumentacji. Ale oczywiście sceptykowi w tym momencie, pechowo, jak zawsze zatkały się uszy na niepożądane przez niego treści, niepasujące do jego ideologii a la antykosmici. I biedny sceptyk tego nigdy nie usłyszał. Jeszcze dodam poradę praktyczną. Hipoteza sceptyka jest na moim nagraniu numer 9, ale do śledzenia jej obalania może być bardziej wygodna forma pisemna hipotezy. Na portalu salon24.pl opublikowałem to nagranie 9 w formie pisemnej w 4 częściach. W części drugiej jest przedstawienie 9 tez do hipotezy, zaś w części trzeciej jest przedstawienie odniesień, czyli komentarzy do filmu, odwiedziny, czyli u progu tajemnicy. I można w trakcie słuchania tego nagrania skorzystać z tych tekstów. Postaram się dodać linki do tych tekstów w opisie tego nagrania. Wracamy do tez sceptyka. Teraz po obaleniu fundamentu, czyli tezy numer 5, będę kolejno analizował pozostałe tezy. W tezie pierwszej sceptyk stwierdza, że była to inscenizacja wojskowych naukowców z bloku wschodniego za zgodą dowództwa wojsk Polski. Blania-Bolnar w 1978 roku i później sprawdził lotniska, czy wtedy coś latało z nich, ale oczywiście za komuny nie dostałby raczej informacji o akcji specjalnej. W każdym razie takie komando ze wschodu musiałoby raczej zaczynać akcję na polskim lotnisku. I na pewno o takiej akcji wiedziało komunistyczne wojsko w Polsce, co by zostało w papierach, bo na gemy się tego nie robi, ale poprzez dokumenty z ograniczonym dostępem, czyli tajne, ściśle tajne i temu podobne. Musieli być wszyscy istotni ludzie poinformowani, bo przecież radary czy inne służby mogłyby namierzyć grupę, a lotnictwo i inne wojska mogłyby ją zaatakować, myśląc, że to kapitalistyczne komando amerykańskie albo japońskie atakuje. To na tyle ogólnych dywagacji. A teraz do rzeczy. Otóż pewien skrajny sceptyk, czyli naczelny sceptyk Emilciński, badał dogłębnie tę sprawę, robił nawet kwerendę w IPN. Szukał związku Emilcina z SB, czyli ze służbami specjalnymi, że niby SB zrobiło tam inscenizację. Czyli wymyślił coś podobnego co skrajny sceptyk z mojego kręgu. Gdyby taka akcja wojskowa miała miejsce, to by na pewno musiał być również o tym ślad w dokumentach wojskowych, czyli by to było w IPN.
Natomiast jego kwerenda do IPN nic nie dała, żadnych związków Emilcina ze służbami nie było. Podobno naczelny sceptyk Emilciński badał również wykonalność takiej akcji. Według Mateusza Kijewskiego, który analizował jego książkę, sceptyk rzekomo badał hipotezę, że SB miało dźwig za drzewami i na wysięgniku podnosiło ten obiekt. I sceptyk wycofał się z tej koncepcji, bo to wykraczało poza realność realizacji takiej inscenizacji w tak małej wsi. A więc głęboko analizował ten temat, bo chciał to udowodnić w swojej książce, taki nawet nadał tytuł książce, którego potem nawet nie zmieniał, bo tak się do niego przywiązał. Naczelny sceptyk Emilciński, po zbadaniu dogłębnym koncepcji, do której był przekonany, porzucił ją całkowicie. Zatem 10. dowodem 100% przeciwko hipotezie o mistyfikacji skośnookich ze wschodu są prace badawcze, czyli śledztwo dziennikarskie naczelnego sceptyka Emilcińskiego, które wykazało brak udziału jakichkolwiek służb w wydarzeniu emilcińskim, czyli również służb wojskowych z innych krajów. I tu mogę podziękować naczelnemu sceptykowi Emilcińskiemu za to śledztwo, bo się tutaj przydało, ale z jego hipotezą o hipnozie rozprawię się najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. To dopiero będzie wydarzenie. A wracając do tematu, dzięki śledztwu naczelnego sceptyka Emilcińskiego, tezę numer 1 sceptyka z mojego kręgu mamy obaloną. Jeszcze dodam, że współpracownik naczelnego sceptyka Emilcińskiego przeprowadził osobną analizę wojskowego lotniska w Łężu, położonego około 70 km od Emilcina, którą zawarł w swojej książce. Sprawdził dokładnie ten trop Ułęża pod kątem lotów pasujących do przypadku Emilcińskiego oraz pod kątem przebywania tam wojskowych Azjatów. I żadne dokumenty nie potwierdzają takich tropów. Ależ się cieszę, że tak mi dobrze idzie. Jak się za to brałem, to byłem bardzo zestresowany. Jak ugryźć ten orzech, aby to przekonało wyznawców tej hipotezy, że jest ona całkowitą bzdurą. A sprawa jest trudna, bo to są osoby podatne na argumenty sceptyczne. Ale nie spodziewałem się, że będzie mi tak dobrze szło. Lećmy dalej z tematem. W tezie numer 2 sceptyk twierdzi, że do akcji zostali zaangażowani mali skośnoocy ludzie z Rosji i że byli to aktorzy lub naukowcy grający rolę w tej ustawce. Ponadto sceptyk mówi o tym również w 8., 16., 17. i 23. odniesieniu, komentując ich azjatycki, orientalny wygląd, a nawet mongolskie rysy i azjatyckie zwyczaje. Teraz będzie okazja, aby słuchacze dowiedzieli się ciekawych faktów dotyczących kosmitów z Emilcina i nie tylko. Na wstępie dalszej analizy taka ciekawostka czy anegdota co do wyglądu kosmitów emilcińskich. Kto słuchał nagrania numer 10, to może zwrócił uwagę na pewien popis Jana Wolskiego. Wolski widział wcześniej gdzieś Chińczyków. Więc w nagraniach z tamtych czasów, opowiadając o wydarzeniu na Polanie, chciał się popisać swoim rozeznaniem w świecie i mówił, że jak ich zobaczył, to przypuszczał, że to mogli być Chińczycy, bo kształt troszkę podobny mieli do nich, ale byli jednak niżsi i drobniejsi od Chińczyków. A więc Wolski popisał się znajomością świata, ale odrzucił pomysł, że to byli Chińczycy, bo byli, podkreślam to, uwaga, zbyt niscy i zbyt drobni. Przy tym jeszcze bardzo fajnie, z dramatyzmem, cedził tę nazwę Chińczycy, aby podkreślić swoją znajomość świata. Uwielbiam słuchać Wolskiego. Ze wspomnianej anegdoty warto zapamiętać, co podkreśliłem, że ci kosmici byli bardzo drobni, czyli delikatnej budowy. Syn Wolskiego tak zacytował swojego ojca, że to byli okropnie drobni ludzie, szczupli i nieduże. Ale wracajmy do obalania hipotezy sceptyka. Dwie cechy kosmitów z Emilcina mogły mieć potencjalnie, w jakiejś małej części, cokolwiek wspólnego z cechami Azjatów. Były to wystające kości policzkowe oraz troszkę skośne oczy, ale z tych ogólnie podobnych cech, i to raczej podobnych co do nazwy, gdyż skala podobieństwa nie została nigdzie określona. Nie można wyciągać żadnych wniosków co do azjatyckiego pochodzenia spotkanych istot, gdyż wszystko przeczy takiej tezie. Kości policzkowe w zasadzie można odrzucić jako jakikolwiek argument sceptyka. Wystarczy przejrzeć w Google wizerunki ludów Syberii i Mongołów. Może u niektórych można się dopatrzyć takich kości wystających. Rzekomo Tatarzy oraz Czuwasze mają wystające kości policzkowe, ale i u Polaków jest to częsta cecha.
Dość powszechne jest przekonanie, że dla Słowian charakterystyczne są wystające kości policzkowe. Taki pogląd panuje również wśród zawodowych fotografów znających się na twarzach. Tak na marginesie, według mojej oceny, po przejrzeniu różnych zdjęć, większość ludów z Syberii ma kości policzkowe podobne jak my, może troszkę bardziej wystające. Istotniejsze jest, że i u kosmitów część ich ras ma kości policzkowe wystające. Stwierdził to osobiście ufolog Blania Bolnar we wspomnianym odniesieniu numer 23. Ale oczywiście i tego sceptyk nie usłyszał, można się było tego spodziewać. A przecież sam podał ten fragment jako odniesienie. Śmieszne? To najmniej śmieszne. To jest zgodne z ustaloną przeze mnie zasadą i dotyczącą, czyli skrajnych sceptyków, że skrajny sceptyk słyszy to, co chce usłyszeć. Nawiasem mówiąc, planuję kiedyś zrobić nagranie o tego typu sceptykach, tak ogólnie, co nimi kieruję, czyli jakie zaobserwowałem zasady z nimi związane. Tak więc wracając do kości policzkowych, to żadna poszlaka na Azjatów, nawet najmniejsza, co uzasadniłem. Zresztą w świetle dalszej analizy tezy numer 2 te kości staną się bezprzedmiotowe całkowicie. Przeanalizujmy oczy. Wolski powiedział, że oczy mieli skośne troszkę. No więc skośne oczy u kosmitów to bardzo częsta sprawa. Mówił o tym również Blania Bolnar w tym samym wspomnianym odniesieniu numer 23, w czasie którego słuchania zatkały się uszy skrajnemu sceptykowi. Ja ze swej strony podam chociażby przykład 100% pewnego dowodu na kosmitów, czyli wizytę kosmitów w szkole Ariel w Ruwa w Zimbabwe. Według relacji dzieci, kosmici mieli skośne oczy. O tym przypadku również chciałbym zrobić nagranie, bo jest arcyciekawy. Więc skośne oczy mają i kosmici, i Azjaci. A więc to również nie jest żadna poszlaka na Azjatów jako aktorów. Tym bardziej, że samo pojęcie skośności oczu może oznaczać różne kształty skośne, więc ci w Emilcinie mogli mieć inaczej skośne niż Azjaci. Ale co najważniejsze, w tych oczach kosmitów z Emilcina była cecha, która całkowicie eliminuje Azjatów z grona głównych bohaterów. I to będzie kolejny dowód 100%. Otóż białka oczu. Wolski mówił, że troszkę w kątach oczu widział białka, ale nie dużo. No to wybacz, panie sceptyku, ale takich oczu ziemianie nie mają. Możesz spojrzeć teraz w lustro i zobaczysz, że białko, czyli twardówka, zajmuje w poziomie połowę szerokości oka, a drugą połowę zajmuje tęczówka ze źrenicą. Natomiast u kosmitów emilcińskich prawie całe oko zajmowało odpowiednik tęczówki ze źrenicą. Odpowiednik, bo nie wiadomo nic o konstrukcji ich oka. Natomiast białka dopatrzył się Wolski jedynie w kącikach i to bardzo mało. A więc tu mamy kolejny dowód 100% na obalenie hipotezy sceptyka. Czyli ilość białka w oku to 11 dowód 100% pewny na obalenie tej absurdalnej hipotezy o mistyfikacji ze wschodu. Sceptyk już dawno leży na łopatkach i ćwiczy, ale robię mu mocniejszą dźwignię, czyli działamy dalej w zakresie tezy numer 2. Skrajny sceptyk mówi, że do akcji zostali zaangażowani mali skośnoocy aktorzy lub naukowcy z Rosji. A więc ma na myśli jakieś ludy tubylcze Syberii. A tych ludzi jest w rzeczywistości bardzo mało, więc jest mały wybór. I nie są oni raczej wykształceni, bo żyją w tradycyjny sposób, ewentualnie w syberyjskich siedliskach wykonując potrzebne tam prace. Więc kolejnym argumentem przeciwko hipotezie sceptyka jest trudność w znalezieniu 4 identycznych mężczyzn z ludów tubylczych Syberii, którzy by byli wystarczająco wykształceni, aby podołać zadaniu mistyfikacji na najwyższym poziomie aktorstwa, a musieliby być jednocześnie identyczni w budowie, gdyż Wolski mówił, że te 4 istoty były identyczne. Zresztą już sama identyczność tych kosmitów jest prawie pewnym dowodem przeciwko hipotezie sceptyka. Ale teraz weźmy wzrost. Według Blani Bolnara, badającego ten przypadek, wzrost kosmitów wynosił około 140 cm. No to takich ludzi nie było na terenach ZSRR, a w zasadzie nie ma takich w całej Azji. Na przykład wśród Haantów, ludu ugrofińskiego zamieszkującego zachodnią Syberię, na wschód od rzeki Ob, chyba najniższego ludu Syberii, przeciętny wzrost mężczyzny wynosił około 158 cm, czyli są prawie 20 cm wyżsi niż kosmici z Emilcina.
A Mongołowie, o których wspomniał sceptyk w odniesieniu 8, ale się grubo pomylił jak zwykle, bo Mongołowie nie żyją w Rosji. Tam są jedynie zmieszani genetycznie z innymi ludami. Po okupacji Rosji w średniowieczu to ci Mongołowie są raczej wysokiego i średniego wzrostu. Czyli totalny strzał w swoje kolano sceptyka. Reasumując, bardzo niski wzrost kosmitów jest 12 dowodem 100% na obalenie hipotezy o mistyfikacji skośnokich ze wschodu. W tym miejscu wymienię dowód 13, 100% pewny przeciwko hipotezie sceptyka, czyli ocena Jana Wolskiego co do ewentualności, że to były przebrane osoby. Otóż w 3. minucie nagrania UFO i kamień, a ten film jest na playliście 14, Wolski na pytanie, czy nie mógł się ktoś przebrać, stwierdza stanowczo i kategorycznie, że nie mogli się przebrać. I tłumaczy, że te 4 istoty były identyczne, użył tu słów ze swojej gwary, że były wszystkie 4 istoty charakteru równego i że oni byli wszyscy jeden rys. A teraz przytoczę drugi fragment. W tym fragmencie dowód 13 częściowo zahacza o 12 dowód, ale jest w ramach dowodu 13, bo to jest ocena oczami samego głównego świadka. Otóż od 17 minuty nagrania o tytule 53 UFO w Emilcinie. Jan Wolski, archiwum Roberta Bernatowicza, również z playlisty 14 oczywiście. Pani Rejman relacjonuje, że Jan Wolski mówił jej ciotce, Helenie Dworakowskiej, szlachciance, u której wykonywał malowanie płotu i domu, że nie wie co to było, ale te istoty były za małe, żeby to mogli być przebierańcy. A trzeba mieć przy tym świadomość, że Jan Wolski nie miał żadnego pojęcia o kosmitach i dlatego tak trudno mu było zrozumieć całe to wydarzenie. A więc 13 dowodem 100% pewnym jest potwierdzona co najmniej dwukrotnie kategoryczna ocena Jana Wolskiego, że to nie mogli być przebierańcy. 14 dowodem 100% przeciwko tej absurdalnej hipotezie jest ciężar kosmitów i ich skoczność. Otóż kosmici byli wyjątkowo ciężcy jak na swój bardzo niski wzrost i bardzo drobną budowę ciała. Jak pamiętam, z rozmów z Janem Wolskim wychodziło, że ważyli oni po około 90 kg. Ziemianin przy takiej drobnej budowie ciała i tak małym wzroście ważyłby maksimum 45 kg, a oni ważyli 2 razy więcej. Tak jakby zamiast wody w tkankach miękkich mieli w sobie inny związek chemiczny, tak mi teraz przyszło do głowy, taka eureka. Albo w środku mieli ciała stałe czy metale. Wolski ocenił wagę kosmitów po tym, jak się ugiął wóz, gdy oni na niego wskoczyli. Taka ocena ciężaru to dla rolnika normalka, bo prawie codziennie coś wrzucał na wóz, aby przewieźć. Jednocześnie ci kosmici byli bardzo skoczni. Bez problemu, lekko i zwinnie, skoczyli na wóz i to w czasie jazdy, a potem z niego identycznie zeskoczyli na obie strony. We wspomnianym komiksie widać w jakiej pozycji oni siedzieli na wozie. Wskoczenie na wóz w czasie jazdy od razu do takiej pozycji siedzącej jest dla ziemianina bardzo trudnym i bolesnym zadaniem. Ziemianin to się po prostu z trudem gramoli na wóz, stawia buta na koło, gdy wóz stoi i następnie chwytając się kłonnicy, podciąga się i dopiero siada we wspomniany sposób. Jechałem nieraz takim wozem i nigdy w życiu nie widziałem, aby ktoś wskakiwał do takiej pozycji i to w czasie jazdy. To jest po prostu prawie niemożliwe, chyba że to by zrobił sportowiec skoków z wyż, zaciskając zęby z bólu tylnej części ciała i narażając się na uszkodzenie kręgosłupa lub wpadnięcie pod koło wozu. Skrajny sceptyk też pewnie dobrze o tym wie, bo żył w tamtych czasach. Ale pewnie nie wie, że kosmici byli tacy skoczni, a jednocześnie ciężcy. O wskakiwaniu na wóz i zeskakiwaniu możecie usłyszeć na nagraniu numer 10. Tam również usłyszycie, że Wolski mówił, iż oni byli charakteru prędszego, żwawego. Z innych źródeł też możemy się dowiedzieć, że Wolski mówił, że byli skoczni bardzo, że szli takim skocznym krokiem, że poruszali się lekko i zwinnie, jakby podskakiwali. Takie podskoki, nie wiedząc, że to zachowanie kosmitów, przypisałbym raczej radosnym dzieciom, a nie agentom wojskowym ze wschodu. A więc jak dowiodłem, 14 dowodem 100% przeciwko absurdalnej hipotezie o aktorach ze wschodu jest połączenie nieproporcjonalnego ciężaru kosmitów i ich skoczności. W zasadzie to są to 2 dowody, ale sceptyk by pewnie wyjaśniał, że mieli ciężar w garbie i w butach, a jednocześnie byli sportowcami.
więc będzie z tego jeden dowód nie do odparcia przez sceptyków, gdyż niemożliwa jest taka skoczność ziemianina z takim wielkim obciążeniem. No dobrze. Fajna ta zabawa. Podoba mi się to obalanie. Zbliżamy się do końca pierwszej części obalania hipotezy, bo pewnie słuchacze są już mocno zmęczeni ilością nowych informacji, zaś sceptycy przytłoczeni kosmiczną ilością moich dowodów. 15. dowodem 100% przeciwko absurdalnej hipotezie jest nieludzka mowa kosmitów. Mowę mieli prędką i drobniutką, aż tak, że on się im dziwił zawsze, że oni się mogli zrozumieć. Rozmawiali między sobą drobnymi słowami typu etp, atp, czyli drobniutko a gęsto. Siedząc na wozie szczególnie intensywnie ze sobą rozmawiali. Aktorzy oszczędziliby sobie tego dodatku, bo on by ich rozpraszał i nie mogliby się skupić na realizacji zaplanowanego scenariusza, a przecież robiliby wszystko z pamięci i bez suflera. Ponadto nie daliby rady robić taką udawaną mowę przez pół godziny, na 100% pogubiliby się i powiedzieli coś mową ludzką, albo któryś od tej szybkiej mowy dostałby jakiegoś ataku serca. A według źródła bazującego na innych relacjach Wolskiego, niż te z mojego nagrania 10, kosmici w pojeździe cały czas rozmawiali ze sobą, więc tak długie udawanie tak nieludzkiej mowy po prostu było niemożliwe w tych okolicznościach. Tak kończę dowód numer 15. W odniesieniu 17 skrajny sceptyk argumentuje, że ładnie się ukłonili, że dla Azjatów to norma, czyli według niego ukłonili się po azjatycku. No po prostu szczyt manipulacji ze strony sceptyka. Przecież to Wolski się ukłonił im jako pierwszy, to był jego pomysł. Czy więc Wolski jest tym Azjatą? Jak zwykle kompletna bzdura, ale jednocześnie bardzo sprytna manipulacja, muszę to przyznać sceptykowi, że ma talent w manipulowaniu. Dlatego obalam tę jego całą hipotezę, również dla dobra ludzi, by nie dali się skrajnym sceptykom. A więc kłanianie się to wyraz wysokiej kultury Polaków, obejmujący w okresie staropolskim wszystkie stany i dlatego występuje również aktualnie, bez względu na wykształcenie czy pochodzenie. Jest związane z dobrym wychowaniem i kulturą człowieka. Kłanianie się to norma Polaków, a nie Azjatów, panie skrajny sceptyku. Ponadto w relacji Wolskiego nie ma dosłownie ani jednego słowa, że oni się ukłonili po azjatycku, to kolejna manipulacja. Ukłon może być dość powszechny w cywilizacjach kosmitów. No bo jakie są alternatywy? Dotknięcie nosem jak u Eskimosów pocałunek? Kiedy wiele raz kosmitów nie ma nawet nosów, a więc dla mnie to jest oczywiste, że to może być dominujące zachowanie w takiej sytuacji również u kosmitów, taki ukłon. Ponadto kosmici, którzy posiedli zdolność podróży międzygwiezdnych, są bardzo inteligentni, więc obrazą dla kosmitów jest takie twierdzenie sceptyka, z którego wynika, że oni by byli niezdolni sami z siebie odwzajemnić rolnikowi nieużywany przez nich gest pożegnania. Przecież nawet dzieci potrafią naśladować innych. I tym bardziej, że nie jesteśmy pierwszą, inną cywilizacją, którą pewnie spotkali ci kosmici, więc nawet jeśli się sami takim gestem nie posługują, to na pewno się z takim już spotkali i wiedzą jak go odwzajemnić. A więc marny ten komentarz sceptyka, całkowicie nietrafiony. Kulą w płot jak zwykle. Uff. Tym samym zakończyłem obalenie tezy numer 2 oraz skomentowałem odniesienia numer 8, 16, 17 i 23. Ale się rozkręciłem. Myślałem, że to obalenie hipotezy zrobię w jednym nagraniu, ale już minęło wystarczająco dużo minut nagrania, jak na jeden raz to wystarczy, gdyż temat jest trudny i wymaga skupienia. Więc zakończę teraz część pierwszą, a już niedługo będzie kolejna część tego przedsięwzięcia, czyli kontynuacja obalania tej hipotezy. I nie wiem, czy ostatnia, to się okaże. Na tym koniec 11 z kolei numeru biuletynu, a trzeciego z cyklu Emilcińskiego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dziękuję za oglądanie, suby, lajkowanie, komentarze, za polecanie moich nagrań oraz za inne działania pozytywne.